Jakie piękne miejsce mamy tutaj, hej! Co jest? Co jest? Nie jest w tym momencie. Witamy Was po raz kolejny na naszym kanale YouTube'owym Bat na Anteny 24. Dzisiaj zajmujemy się testowaniem Mimozy B24. Jak widzicie, jesteśmy w pięknym terenie, okolice Częstochowy, piękne miejsce. Wszystkim bardzo polecamy. Zobaczcie, jak tu ładnie. Cała panorama Częstochowy, do tego piękny zamek, piękne lasy, łanie opalające się poniżej. Tylko się cieszyć. Link zestawiamy na odległość 1,5 km. To jest dokładnie ta góra z krzyżem. To jest nasz punkt orientacyjny. Jak widzicie, widoczność jest idealna. Link zostawiamy, tak jak wspomniałem, na 1,5 km. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w terenie. Oczywiście do zadań specjalnych w terenie mamy odpowiedni sprzęt. Przede wszystkim Mimozę zasilamy akumulatorami od Extralinka. Połączyliśmy sobie 4 akumulatory szeregowo, aby uzyskać 48V. Do tego mamy również 2 akumulatory plus buforówka dla Mikrotika Hex S. W ten sposób połączymy sobie całą sieć. Zobaczymy, jak się temat sprawdza w terenie. Za chwilkę dalszy ciąg naszych testów. Do zobaczenia. Więc uruchamiamy zasilanie, wzbudzamy buforóweczkę. Diodka świeci? Świeci. Teraz wizujemy anteny, żeby osiągnąć jak najlepszy sygnał. Musi być precyzyjnie link zestawiony. Na razie mamy sygnał minus 60, da się więcej. Co on powiedział? To jest? 59,1 62,3. Mikrotik jak był zresetowany, to daje dobre adresy. Jak to zresetowany? Dobrze, udało nam się dowizować anteny. Do tego są potrzebne 2 klucze. Jeden to jest imbus, drugi to jest klucz numer 10. Na uchwycie od Mimozy B24 te wszystkie elementy do wizowania, one są bardzo podatne na każdy ruch. Trzeba bardzo delikatnie tę antenę wizować. Żeby udało się nam ją prawidłowo dowizować, to trzeba naprawdę robić to z wyczuciem. Nam udało się uzyskać sygnał minus 70. W związku z tym pójdziemy wykonać testy. Jak widzicie, mamy piękne stanowisko testowe. Krzesełeczko, stoliczek, tylko piwka jeszcze brakuje. Chociaż też się by znalazło. Dobra, to zobaczcie. Tutaj mamy wartość minus 57. Link został zestawiony na 1,5 km. Wartość PHY wynosi 1300 na 1300, także myślę, że możemy liczyć na konkretne rezultaty. W związku z tym zaczniemy od testów. Może jeszcze raz, bo tutaj jest. Sorry, tam był screen. Minus 1300 na 1300. W związku z tym sobie postanowimy wykonać pierwszy test za pomocą narzędzia Mimosy. Najpierw zrobimy local to remote. Chwilkę musimy poczekać. Ok, no bardzo ładnie. W jedną stronę mamy gigabit. Pięknie nam to się zamkło, jak widzicie. O to nam chodziło. Ok, jak już mamy taką wartość 1 gigabit w jedną stronę, stay w tamtą, to zobaczymy, jak w drugą jeszcze idzie, czyli remote to local. Test duration mamy ustawiony na 10 sekund, to w zupełności wystarcza. To zróbmy sobie duration na... O, pięknie, zamknęło nam znowu gigabit. Super, super.
Super. Ok, ostatni test to będzie jednoczesne przesłanie wszystkich danych na Mimozie. Duration sobie ustawić na 20 sekund. A few moments later. Idealnie. Naprawdę pod wrażeniem jestem. Super to trzyma po prostu. Super trzyma przepustowość ta Mimoza. Ok, kolejny test to będzie oczywiście mikrotikowy bandwidth test, bo tutaj mamy nie po to podłączonego hexa, żeby tylko leżał, tylko żeby sprawdzić przepustowość po prostu za Mimozą, jaką osiągniemy. Sprawdzimy to zarówno w TCP, jak i w UDP. Send and receive. Zaczniemy sobie od UDP receive. Mikrotik po drugiej stronie ma adres 121, nasz ma 120. Zobaczymy, jak to poleci. $1300, wow. Naprawdę, zobaczcie jak trzyma w ogóle, idealnie pod kreseczką to leci. Ok. No dobra, teraz w drugą stronę patrzymy, jak wygląda wysyłanie w UDP. Też jak widzicie, to jest idealnie po prostu pod kreseczką, pod sufitem, tak jak to powinno być. 1300 megabitów. Bardzo, bardzo fajny wynik. Jeśli chodzi o radiolinię za takie pieniążki, to wydaje mi się, jest to warte zachodu. Pewny temat, nie ma żadnych szumów w eterze. Teraz polecimy sobie protokołem TCP. Najpierw receive. $800 megabitów, no fajnie, fajnie. I zobaczcie jeszcze, jak równiutko trzyma to. Jak na radiole przystało, no. Awaria. Teraz lecimy sobie w protokole protokole TCP, wersję send. Jak widzimy, mamy znowu 800 megabitów. Także faktycznie Mimoza nie kłamie, podając sumaryczną przepustowość 1,5 gigabita agregacyjnie w ruchu. Jak najbardziej jest to możliwe do wykonania. Jak widzicie w protokole TCP, no świetnie to się sprawdza. Dobrze, słuchajcie, teraz mamy jeszcze do dyspozycji JPerfa. Też oczywiście sobie pozwolimy sprawdzić, jak to się zachowuje. Na razie jeden strumień, protokół TCP. Dobrze, słuchajcie, skończyliśmy teraz robić testy. Przetestowaliśmy urządzenie zarówno przy pomocy mechanizmu wbudowanego Mimozy, jak i przy pomocy mikrotikowego bandwidth testa, jak i oczywiście przy pomocy aplikacji JPerf. Wszystko wykonaliśmy w protokole zarówno TCP, jak i UDP. Wyniki są naprawdę super, to trzeba przyznać, że Mimoza nie kłamie. Przepustowość, jaką dysponuje ta radiolinia, jest na wysokim poziomie. Wprawdzie trochę czasu schodzi z dowizowaniem tej anteny. Jak widzicie, mamy tutaj solidną odległość, ale w tak pięknych okolicznościach przyrody no nie sposób było tego nie dowizować, nie sprawdzić. Test zakończony sukcesem. Zapraszamy na nasz kanał częściej, tym bardziej cały test zostanie opublikowany na naszej stronie. Link będzie poniżej. Będziecie mogli tam zapoznać się szczegółowo z ustawieniami Mimozy, z dokładnymi wynikami tych testów. Także na chwilę obecną, słuchajcie, Batna Team Wam bardzo dziękuję, bo cała ekipa się przyczyniła do tego testu. No i po tak ciężkich testach, jak to mówią, przyszedł czas, kiedy trzeba spocząć na
swoim stanowisku testowym, ciesząc się tą chwilą najlepszego. Do zobaczenia na naszym kanale.